Czas na Sunset Talks. Gotowy? Gotowy? Tak. Zainteresowany? Absolutnie nie. No to witam ponownie w Sunset Talks, miejscu, gdzie emocje spotykają się z humorem, świadomość z luzem, A twój umysł czasem zderza się ze ścianą jak ćma z żyrandol. Ale jesteś wredny. Raz się zdarzyło. Raz dziennie. Dzisiaj jednak pokażemy temu umysłowi, kto tu rządzi. Ja. Ja! Aha, mówisz to komuś, kto ci wczoraj wyjadł chipsy i zwalił na ducha z 5. wymiaru. Posłuchaj, Jinx. Skupmy się, dobra? Sunset Talks. Wchodzimy w emocje, rozbrajamy świadomość. I przypominamy, że wszystko jest iluzją. Poza miską. Miska jest święta. Nasz umysł potrafi tworzyć dramaty z błahych sytuacji niczym telenowela. Dziś przedstawię, jak zapanować nad tym zjawiskiem. Towarzyszyć nam będzie Jinx, mój kot, samozwańczy filozof i ekspert w obserwacji ludzkiej głupoty. Gotowi? Zaczynamy. Kiedy absurdalna sytuacja, szalona myśl lub emocjonalny wybuch uruchomi w nas cały wachlarz reakcji, mózg potrafi błyskawicznie przejść od spokoju do katastrofy narodowej w ciągu 3 sekund. Jeśli pozwolimy tym chaotycznym schematom myślowym przejąć kontrolę, wpadamy w psychodramę z własnym udziałem, co, wierzcie mi, nigdy nie kończy się dobrze. Jednak spokojnie, wojownicy codzienności. Można rozbroić te mentalne pułapki i odzyskać równowagę, zanim nasz wewnętrzny reżyser zawoła akcja i rozpocznie 13. sezon telenoweli pod tytułem Moje życie w trybie awaryjnym. Myślenie w kategoriach zero-jedynkowych to tendencja do postrzegania świata w skrajnościach. Podobnie jak w filmach o superbohaterach. Wyobraź sobie, ktoś jest albo święty, albo z piekła rodem. Brak tu miejsca na odcienie szarości. Jednak życie nie jest czarno-białym filmem o honorze i zdradzie. Ludzie są bardziej jak szpaghetti. Czasem się plączą, czasem przypalają, a czasem zaskakują jak parmezan w lodach. Zrozumienie niuansów może uchronić cię przed emocjonalnymi wzlotami i upadkami, gdy rzeczywistość nie spełnia hollywoodzkich oczekiwań. Może warto też spróbować patrzeć sercem, a nie przez pryzmat wrogości i nienawiści. Niezwykłe rzeczy można dostrzec, zmieniając perspektywę. Katastrofizacja to ten moment, kiedy włączamy pełen dramat i jesteśmy pewni, że wszystko zaraz pójdzie w diabły, spłonie, wybuchnie i na dokładkę ktoś nas oznaczy na Facebooku w zdjęciu z podstawówki. Ale hej, to wszystko siedzi w naszej głowie. Taki przesadzony sposób myślenia może podkręcić poziom stresu szybciej, niż zdążysz powiedzieć maraton filmów katastroficznych. Miska pusta o 3 minut, to koniec, umrę. Apokalipsa w porze kolacji. Porównywanie się. Przeglądając media społecznościowe, możesz zastanawiać się, dlaczego nie wyglądam tak jak oni? Dlaczego moje życie nie jest tak idealne? To iluzja. Oceniasz swoje życie, patrząc na wyreżyserowaną scenę innych. Czy zdarzyło ci się myśleć, jestem beznadziejny lub mam krzywe nogi? Takie podejście niszczy nasze poczucie własnej wartości niczym kula burząca budynek. Czy naprawdę potrzebujemy takiej destrukcji? A ja mam teorię na temat takich ludzi, którzy ciągle mówią, jacy są beznadziejni, bo oni wcale tak nie myślą. Oni po prostu rzucają przynętę na komplement. A jak nie załapiesz haczyka i nie powiesz, no coś ty, Jasiu, przecież jesteś zajebisty, to prawdopodobnie się obrażą na wieki, albo przynajmniej do następnej kawy. Ludzie to dziwne stworzenia. Porównują się z filtrami, a potem się dziwią, że mają kacę od własnego życia. Rozumowanie emocjonalne polega na przekonaniu, że jeśli coś odczuwamy, to musi to być prawda. Przykładowo, czuję strach, więc coś na pewno złego się wydarzy. To tak jakby oceniać pogodę na podstawie faktu, że masz mokre włosy. Podczas gdy nasze postrzeganie
zmienia się szybciej niż wiewiórka po espresso. Puste, pozytywne myślenie. Wszyscy to znamy. Spokojnie, będzie dobrze, choć wewnętrznie czujemy, że to kompletna ściema. A potem się dziwimy, że problem nie znika. Klasyka gatunku, prawda? Filtrowanie jest wtedy, gdy skupiasz się tylko na ciemnej stronie życia i ignorujesz dobre chwile. Widzisz tylko czarne strony życia. To jak spacer po lesie, w spawarce na głowie. Niby jesteś w naturze, ale i tak jest ciemno. Wyobraź sobie, skaczemy do wniosków. Jak, chomik na trampolinie, udając jasnowidza. Gramy w Sherlocka Holmesa bez żadnych dowodów i kończy się to większym chaosem niż kot w pokoju pełnym laserów. Przyznajmy, jesteśmy tylko amatorskimi detektywami bez lupy i planu. Odtwarzanie nastrojów. Nasz umysł to mistrz dramatu. Odpala wspomnienia idealnie dopasowane do nastroju. Nie odpisał mi. Na pewno mnie nienawidzi. A może spalił telefon? To kończy się gorzej niż jakbyś wpadł do oceanu melancholii bez koła ratunkowego. Uogólnianie. Rozlałaś kawę na ulubioną bluzkę i od razu, kurwa, ja to zawsze tak mam. Przestań. To jakby stwierdzić, że wszystkie koty planują twoją klęskę. Tylko dlatego, że jeden zrzucił ci doniczkę z parapetu. Personalizacja. Obwinianie siebie za rzeczy, na które nie mieliśmy żadnego wpływu. To tak jak noszenie czapki w środku lata. Niepotrzebne i trochę głupie. Czas zdjąć ten emocjonalny kapelusz winy i zostawić go tam, gdzie jest jego miejsce. Wysypisko cudzych oczekiwań. Ruminacja. To taka sytuacja, w której umysł nieustannie krąży wokół jednej myśli. Tak jakby był w pułapce. Myśli zaczynają przypominać niekończącą się karuzelę. To podróż w jedną stronę, bez możliwości zatrzymania się. W efekcie w głowie powstaje chaos przypominający wesołe miasteczko bez opieki. Wewnętrzny krytyk. Czasami sobie sami nieźle dowalamy, wyzywając się od głupków czy nieudaczników. Brzmi znajomo? Ten głos jest tak głośno jak sąsiad, który w niedzielę o 7 rano odpala wiertarkę. Można od tego zwariować, może kompletnie rozwalić nasze poczucie własnej wartości. Ostatnie to powinienem, powinnaś, powinni. Kiedy zaczynamy zdanie od powinienem, oni powinni, czy ty powinieneś, to jakbyśmy zapraszali do swojego życia porażkę z otwartymi ramionami. To słowa, które ciągną nas w dół jak worek ziemniaków w basenie. Jak zidentyfikować i zarządzać tymi podstępnymi stylami myślenia? Rozpoznanie ich przypomina próbę schwytania figlarnego gremlina. Trudne zadanie, ale możliwe. Oto kilka skutecznych strategii, które pomogą ci je opanować. Uważnie obserwuj swoje myśli, zwłaszcza gdy są podsycone emocjami lub gdy twoje ciało reaguje napięciem. Świadomość to pierwszy krok do uniknięcia wpadki w automatyczne schematy. Stań się detektywem umysłu. Jakie nietypowe myśli właśnie pojawiły się w twojej głowie? Zagrajmy w rozpoznaj styl myślenia i sprawdźmy, co planuje nasz mózg. Nazwij ten styl. Gdy zauważysz wzorzec, daj mu jakąś zabawną ksywkę. O, znowu pan katastrofa albo krytyczna Kaśka. Dając im imiona, odbierasz im powagę i moc. Użyj wyobraźni. Włącz tryb zen mistrza. Podejdź do tych myśli z ciekawością i bez oceniania. Mindfulness to jak bycie detektywem z supermocą. Obserwujesz swoje myśli bez dawania się wciągać w ich teatrzyki. Dlatego, że myśli tak naprawdę cię nie słuchają. Robią co chcą. Mogą z twoim życiem zrobić to, co chcą. Jeżeli nie zaangażujesz się w kontrolę twoich myśli, to niedobrze.
Zderz je z rzeczywistością. Gdy te szalone myśli wdzierają się do głowy, masz wybór. Możesz je olać i robić swoje, albo potraktować jak fałszywe alarmy i przyjrzeć się im z trochę innej perspektywy. Zbierz dowody za i przeciw. Niech wiedzą, gdzie ich miejsce. Otwierając tajemnice naszego umysłu, zauważysz, że te nietypowe style myślenia są efektem naszej złożonej natury, połączeniem stresu, strachu i emocjonalnego bagażu z przeszłości. Ale zanim przejdziemy do przykładów, oto ciekawostka z naszego pliku. Co? Nasz umysł ma tak silne, negatywne nastawienie, że reaguje mocniej na jedną negatywną myśl niż na 5 pozytywnych. I zaczyna to robić, zanim jeszcze nauczysz się chodzić. Mózg zapamięta jedną obelgę, ale zapomni 5 komplementów. A wszystko po to, żeby cię chronić. Ewolucja zrobiła z nas neurotyczne gremliny. Uczy nas, żeby nikomu nie ufać, nawet samym sobie. Witaj w podstawowym ustawieniu swojej prahistorycznej maszyny przetrwania. Teraz działającej na współczesnym oprogramowaniu z jaskiniowym kodem. A ty byś po prostu chciał tylko w spokoju napisać tego maila. Mózg ludzi to stary system operacyjny i nikt nie zrobił aktualizacji od epoki kamienia. A potem się dziwią, że im się zawiesza przy zakupach w Biedronce. Oto kilka przykładów dziwacznego myślenia. Odtwarzanie nastrojów. Twój mózg to humorzasty nastolatek. Wspomina tylko to, co pasuje do jego aktualnego nastroju. Było fajnie? Spoko. Przypomnij ci miłe chwile. Smutne? Ciach. Porcja smętnych wspomnień jak soundtrack z dramatycznego filmu. Skakanie do absurdalnych wniosków. Kiedy nie wiemy, co się dzieje, nasz mózg sam sobie opowiada historię. Czasem te dopowiedzenia są tak absurdalne jak koń na 3 nogach. Ale co tam, przynajmniej mamy złudzenie kontroli. Wewnętrzna papuga krytyki. Ludzie, których życie nie oszczędzało, często zaczynają powtarzać wewnętrzne te same docinki, które kiedyś słyszeli od innych. Nawet jeśli zewnętrzni krytycy zamilkli, ten wewnętrzny nie daje za wygraną. Jak płyta zacięta na kawałku pod tytułem „Jesteś do niczego”. To co, nie macie jeszcze dosyć? Okej, to ruszamy dalej. Zdarzyło ci się złapać na tym, że twój umysł robi salto bez twojej zgody? Te automatyczne style myślenia są jak małe ninja próbujące rozbroić twój spokój i wywrócić ci dzień do góry nogami. Ale spokojnie, z odrobiną praktyki i cierpliwości pokażesz im, kto tu rozdaje karty. I luzik. Każdy z nas ma chwilę, gdy w głowie panuje chaos. Bo bycie człowiekiem to pakiet z gratisowym zestawem akrobacji psychicznych. Sekret? Złap te myśli na gorącym uczynku. Użyj technik spokoju i pokaż im, kto tu jest mistrzem. Gdy opanujesz tę sztuczkę, równowaga i odporność przestaną być marzeniem, staną się twoją codziennością. Do dzieła, wojowniku zen. Jeśli twój mózg czasem wariuje jak radio ustawione na wszystkie stacje naraz, spokojnie, dasz radę go wyciszyć. Teraz wiesz, jak przejąć pilota. Dziękuję za uwagę. Jeśli ten materiał pomógł ci spojrzeć na siebie z większym luzem i czułością, zostaw łapkę, suba i daj znać w komentarzu, jakie gremliny urzędują w twojej głowie. A tymczasem oddychaj, nie daj się myślom i jak zawsze spotykamy się przy następnym zachodzie słońca. Do zobaczenia.